Ja nie wiem, czy ja to rozpoznam. Tu jest ta. Tu jest tata. Coś mi się nie wydaje. Twój tata, tylko ty nie widzisz. Tu jest na pewno tata, łysy. Łysy, ale niepodobny do mojego tata. O, to jest mój tata w kapeluszu. Nie. Tak. No dobrze. No zobacz, porównaj to zdjęcie i to. No i jak? No porównaj to i to. To jest mój tata na pewno. I to jest twój tata. Identyczny. No dobra, jak ty tak mówisz, ja bym nie poznała. To? To jestem ja na pewno. Takie zdjęcie do legitymacji jakby. Nie, ale tu nic nie jest napisane. Takie zdjęcie do legitymacji szkolnej. W którym to mogło być roku mniej więcej? Już byłam na uczelni. O, ja jak miałam 3,5 miesiąca. Moje najstarsze zdjęcie. Kochanej cioci i kuzyneczkom. Ty umiesz to przeczytać? Przeczytałam, tak. Bo tego nie mogę. Pokaż mi. Tego nie mogę. Kochanej cioci i kuzyneczkom Irenka i Wiktor. Warszawa, 3 stycznia 33 rok. A tu ci ona napisała: ty byłaś taką śliczną dziewczynką, a ja byłam taka dumna, jakbyś była moim własnym dzieckiem. I tak ciebie kochałam. Tak. I to ona ci oddała, jak pojechałaś do Stanów pierwszy raz. I Tak. to pisze, kto to pisze? Kuzynka. Kuzynka. Tak. O, powiedz o tym chłopcu, co ci tą kanapkę wyrwał. A tak. Były w getcie takie ogródki. Znaczy robione przez ludzi społecznie takie. Jordanowskie takie. Co? Takie jordanowskie, tak? Tak, takie ogródki dla dzieci. I ja chodziłam do takiego ogródka też. No bo nie było żadnych, przestaliśmy mieć dostęp do parków, do wszystkiego, nie było niczego. Więc chodziłam do takiego ogródka i wychodziłam z takiego ogródka i niosłam kanapkę zawiniętą w papier. I chłopiec głodny wyrwał mi z ręki i zjadł ją z papierem. Taki był głodny. Także widziałam głód prawdziwy. Czy pani doświadczała głodu? No ja takiego głodu jak ten chłopiec na pewno nie doświadczałam, bo ja miałam bardzo energicznego ojca, który dwoił się i troił, żebyśmy jednak nie umierali z głodu. Także ja takiego głodu, żebym jadła chleb z papierem, nie doświadczyłam na pewno. A na pewno byłam niedożywiona. Ludzie umierali na ulicy. Ja widziałam tych ludzi, którzy umierali na ulicy. Tata mnie zapytał, czy ja chcę wyjść z getta. I ja bez wahania odpowiedziałam, że chcę wyjść, bo na tyle zdawałam sobie sprawę, że jestem w piekle. Ale nie wiedziałam, co to znaczy. Nie wiedziałam, że będę 2 lata bez rodziców. Tego nie wiedziałam. Może bym tak łatwo nie odpowiedziała. A wtedy odpowiedziałam bez wahania, że chcę. Ale on wolał mieć moją zgodę. I w ten sposób wyszłam z getta. Na tym zdjęciu jest właśnie ten mój opiekun. No to historia cała. Dosyć podejrzany człowiek, ale niewątpliwie też pomógł uratować moje życie. Ojciec mój tym się charakteryzował, że był wielkim ryzykantem. Nie wybrzydzał. Kto się nadarzył, że mógł coś pomóc, on korzystał. I dlatego przeżyliśmy, że był ryzykantem, że nie kaprysił. To jest zdjęcie, jak byliśmy na wsi.
No bo ja ukrywałam się u tych ludzi, u tej rodziny, ale oni się oczywiście bali, mieli prawo. I oni szukali różnych sposobów, żeby mnie gdzieś tam wetknąć, żeby mnie nie było widać. I między innymi ja byłam na wsi. Tu widać, że ja jestem na wsi, to ja jestem jakaś tam dziewczynka. To chyba jest zdjęcie posłane, tak mi się wydaje, ale głowy nie dam, posłane mamie, jak się mama ukrywała, żeby ona miała moje jakieś zdjęcie. To jej to posłali. Wystroili mnie i posłali. Ja miałam, jak wyszłam z getty, 10 lat. Czułam się na pewno Polką. Nie czułam się Żydówką, czułam się Polką. Żydówką dopiero poczułam się w 1968 roku. Jak zaczęto wytykać nam żydostwo. A tak czułam się Polką normalnie. Moi rodzice byli tak jak ja, powiedziałabym, słabymi Żydami. Oni się tak czuli jak ja, bo oni byli w podobnym duchu, tak byli nastawieni jak ja. Oni nie czuli się jakoś specjalnie Żydami, tak i różnymi od innych. Oni się czuli tak jak... Nie było jakiejś takiej różnicy. Nie umiem tego określić.